Raz na jakiś czas nachodzi mnie, żeby sobie zrobić coś, co nazywam najdłuższym rowerowym dniem w roku. I właśnie w ten sposób udało mi się objechać Zalew Szczeciński wokoło w jeden dzień, raz trochę krótszą, a raz trochę dłuższą trasą. No, ale ileż można jeździć tą samą trasą, nawet jeżeli robimy ją tylko raz w roku. Tak więc dzisiaj witam Was, widzowie, bardzo serdecznie spod jednego z najbardziej charakterystycznych szczecińskich budynków, ale nie pojedziemy na północ tym razem, tylko niemal dokładnie w przeciwległym kierunku, czyli na południe. No, prawie na południe. Pomyślałem, że skoro 310 km na rowerze trekkingowym dało radę zrobić, ogólnie rzecz biorąc bez jakichś większych problemów, to delikatne podbicie tego dystansu na gravelu, też chyba nie będzie jakimś takim strasznym problemem. Tym bardziej, że od początku tego roku, czyli od kiedy zaznajamiam się z gravelowaniem, trochę się chyba już rozjeździłem. Wpadło m.in. po drodze 200 km z bagażami na odrzeny się oraz trochę innych 200 na lekko. Ale ponieważ głód liczb coraz większych nie jest największym motorem moich działań, natomiast jak zawsze jest nim ciekawość i tym razem zaciekawiło mnie, czy da radę skoczyć sobie, jakby to powiedzieć, na rowerku do Berlina i z powrotem. Najdłuższy dzień najdłuższym dniem, ale z moich wstępnych kalkulacji wynikało, że i tak muszę wyruszyć przed świtem, żeby to wszystko miało jakieś szanse powodzenia. Tak więc wolniutkim, rozgrzewkowym tempem poturlałem się w stronę Rosówka, tak żeby i trochę zaliczyć tak zwanej rozgrzewki i trochę też miałem nadzieję, że cokolwiek zacznie troszeczkę świtać nad horyzontem. Ale kwadrans po trzeciej pod Kołbaskowem ze smutkiem skonstatowałem, że zachmurzenia jest chyba nieco więcej niż pierwotnie prognozy wskazywały i cokolwiek jaśnieć, czy jakby to nazwać, nad horyzontem będzie zdecydowanie później. Ale to na same czasy i moje plany jakiegoś dużego wpływu nie miało. Nie przepadam za jeżdżeniem po ciemku, ale droga na Rosow, Tantow i dalej na Kaseków jest równa, szeroka wśród pól, więc spokojnym jeszcze, acz jakby to powiedzieć, zdecydowanym tempem po 3 godzinach o godzinie 5 dotarłem do Kaseków. I tu już było dosyć widno. Przynajmniej dla mnie. GoPro zachowywało się, jak widać, jakby dopiero przecierało oczy po długim, fajnym śnie. 40 km na rozruch i 5 rano, to jest dobry pretekst, żeby zasilić organizm porcją owsianki. Na wszelki wypadek zaznaczę, że nie jest to fragment sponsorowany. Dobra, to teraz już będzie można podkręcić nieco tempo oraz skupić się trochę bardziej na drodze. Sprytny plan zakłada, że albo w okolicach godziny 12 muszę być w Berlinie, albo w okolicach tej godziny muszę zrobić zawrotkę. Musicie mi wybaczyć tę nieco poszarpaną narrację, ale w tej relacji nie sposób zmieścić wrażeń z 20-godzinnej jazdy w około 20 minutach. Ale świt w drodze do Angerminde całkiem fajny. Teraz już można deptać na całego. I skoro mowa o Angerminde, to przenieśmy się od razu do niego. Jeżeli jesteście ciekawi samej drogi, to dokładnie, albo w miarę dokładnie, tak mi się wydaje, pokazałem ją w trakcie wycieczki do klasztoru Chorin. W każdym bądź razie w opisie tego filmu możecie znaleźć link do relacji z Chorin i ponieważ nie miałem do tej drogi chyba większych zastrzeżeń, a prawdę mówiąc też nie znalazłem lepszej alternatywy na dotarcie do Angerminde, to teraz w trakcie tejże berlińskiej eskapady pojechałem z Kaseków dokładnie tak samo jak wtedy.
Troszkę zmieniłem, poprawiłem fragment za Angerminde. Tak więc wprawne oko na pewno wypatrzy na śladach GPS, które zawsze wrzucam do opisu filmów, co się zmieniło. No a jeżeli nie wypatrzy, no to śmiało dawajcie znać w komentarzach. Tak czy tak, za 10:07 dotarłem do Chorin. I tutaj, na 90 km, pierwsze takie małe zwątpionko. Bo przyjechałem idealnie w punkt, zgodnie ze swoim planem. W punkt, czyli tempo jest takie jak na razie na styk. A droga cały czas znajoma, objechana, a od Chorin zaczną się nieznane wody. Potem Berlin, miasto mnie pewnie spowolni, o ile do niego dotrę. No dobra, trzeba kontrolować czas i zobaczymy, dokąd dotrę. Jak dotrę, to dotrę, a jak nie dotrę, to te 300 km i tak chyba nakręcę. W swojej rozpisce Eberswalde uwzględniłem jako takie dość mocno spowalniające, ale na wjeździe mam, jakby to powiedzieć, spóźnienie około kwadransa, więc staram się oszukać, zhakować czas, tempo i pomijam wjazd na rynek w Eberswalde i kieruję się od razu na zachód w stronę Finofurt. No tak średnio się tu jedzie. Wzdłuż głównej ulicy jest ciąg rowerowy, który jest połączeniem a to pasa rowerowego, a to trochę chodnika, trochę drogi dla rowerów. Jest też sporo świateł. Im dalej od centrum, tym częściej występuje kostka zwana u nas Polbrukiem. No dość męcząco ogólnie, mając w głowie, że tutaj zaplanowałem trochę spowolnienia, ale jednak nie wyrobiłem sobie zapasu czasowego, komfortu czasowego. No nie mogę się jakoś przekonać do uroków Eberswalde. No, ale na 110 km trochę oddycham z ulgą. Tak mieliłem, że do Finofurt docieram z 10-minutową górką, więc udało się w sumie 25 minut nadrobić. Morale od razu wzrasta. A w dodatku kończą się miejskie wynalazki i jest szansa na dłuższy, jakby to powiedzieć, płynny asfalt. I rzeczywiście tak jest. Pomijając fragment brukowany w rejonie jednego z wiaduktów nad autostradą A11 Szczecin-Berlin, to jedzie się te ponad 10 km do opłotków Bizental bardzo fajnie. I aż szkoda, że na koniec zderzamy się z brukowaną górką. Bizental robi całkiem sympatyczne wrażenie. Na pewno jest bardziej kameralne niż Eberswalde. No, jest po prostu dużo mniejsza. Ale dobra, jedziemy dalej. Na razie czasowo to wszystko wygląda bardzo dobrze. Po 120 km jest kilka minut zapasu, więc wszystko wskazuje na to, że gdzieś do tego Berlina dojedziemy. Pytanie tylko, jak głęboko da radę się zanurzyć w tę metropolię. Jeszcze tylko odrobinę spowolni mnie ruch miejski w Bernau bei Berlin i 10:47 można zacząć jazdę ni to szutrowymi, ni to takimi kombinowanymi nawierzchniami szlaku Berlin-Uznam, który na wjeździe do Berlina mocno lawiruje. Najpierw wśród przedmiejskich zabudowań Pankental, a potem mocno kombinuje przez Buch, jak tu najbardziej ominąć te najbardziej zatłoczone rejony. Ludwig Park, chyba w Buch, są jakieś roboty, płotki, objazdy.
No przyznam szczerze, że trochę gubię trop w tych pozawijanych ścieżkach parkowych i zegar na 141 km zaczyna mi tykać coraz głośniej. Idealnie byłoby, gdybym na Aleksanderplatz dojechał około południa. No, tak zakładał mój plan idealny. No ale właśnie około południa zagapiam się nieco na Breitstrasse i dzielnie zaczynam cisnąć wprost na Gesundbrunnen zamiast skręcić. No ale dobra. Przecież jak już jestem w Berlinie, to tak jakbym już dojechał i teraz odpoczywał. Więc te pół godzinki chyba sobie mogę przerzucić z zaplanowanej godzinnej przerwy i do tego Aleksanderplatz jakoś, nazwijmy to umownie, o czasie dojechać, prawda? No to jednak spore miasto jest, konstatuję banalnie w duchu i pilnując cały czas czasu, coraz bardziej zbliżam się do wyznaczonego punktu 0. No i właśnie gdzieś w tym miejscu wybija 160 km, więc odległościowo nie jest źle. Czasowo? No chyba również. Przy fontannie jest 12:35, dojechałem. I to mniej więcej w czasie takim, jakim zakładałem, no prawie, więc jest szansa, że da radę wrócić do domu, no właśnie, czy w podobne 10 godzin? To może być chyba zbyt optymistyczne założenie. A dobra, pomyślimy nad tym za chwilę. Wyjazd z Berlina do najłatwiejszych nie należał. Wybrałem drogę najprostszą, w sensie biegnącą jak strzała, no i trochę utknąłem w dziesiątkach świateł. Po 3 kwadransach na Aleksanderplatz i ponadgodzinnym wyjeździe z miasta wydobyłem się w okolice Ringu trochę po 14. Wybrałem drogę tak by minąć Bernau i inne przedmiejskie miasteczka, docisnąłem nieco bez filmowania i trochę przed 200 kilometrem w Tempelfelde opadłem z sił. Teraz plan jest chyba prosty. W miarę jak najszybciej dotrzeć do szlaku od Ranysa i się nie zmęczyć. Na szlaku od Ranysa będzie równo,
nie będzie żadnych górek, nie będzie żadnych przeszkadzajek i w ten sprytny sposób może da radę zrobić te najbardziej kryzysowe 60-70 km przed samą końcówką bez jakichś takich ponadnormalnych nakładów sił. No a tak na marginesie kryzysowości, nie jest aż tak źle, ale do Heckelberg jadę tak dość mocno, powiedziałbym, automatycznie. Dopiero drogowskaz na Niederfinow zmusza mnie do wyciągnięcia kamery, a perspektywa zobaczenia, chyba tak mogę powiedzieć, dość słynnego miejsca, trochę mnie odrobinę ożywia. Trochę przypuszczałem, że to będzie wielkie, ale nie przypuszczałem, że będzie to aż tak wielkie. A właściwie to występuje w liczbie mnogiej, albowiem podnośnie w Niederfinow są dwie. Ta zabytkowa została zbudowana w latach 1927-1934, a wymiary jej wielkiej wanny, do której wpływają statki, to 94 metry długości i 27 metrów szerokości. Nowa podnośnia została oddana do użytku w 2022 roku, a wymiary tej nowej wielkiej wanny to odpowiednio 133 metry długości i 46 metrów szerokości. W obydwu wannach statki pokonują taką samą różnicę poziomów, czyli 36 metrów. Pobieżny ogląd już robi dość niesamowite wrażenie. Na pewno jest to miejsce, do którego razem wrócimy, żeby je dokładniej zwiedzić, ponieważ teraz trzeba gnać dalej, chociaż z tym gnaniem to może trochę przesadzam. Do Oderberg docieram nieco po 17. 230 km przejechane, więc już naprawdę zaczynam tęsknić za równą, gładką, prostą nadodrzańską. Niestety odcinek od Oderberg wzdłuż Starej Odry aż do szlaku Odranysa, to jakaś straszliwa patatajnia jest. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to znowu spadek formy, czy po prostu, ale jawi mi się on, jak wspominam go, jako jeden z gorszych, jeśli nie najgorszy odcinek, po którym wiodą szlaki rowerowe u naszych zachodnich sąsiadów. Przed 18 doczłapuję się jakoś do Odry Nysy. Punkt 18, jestem za ślusą Hohensaten. Przede mną, jakby to niefrasobliwie określić, ostatnie 80 km. Na szczęście, tak około 50 km z tego pozostałego dystansu to równy, gładki i płaski nadodrzański szlak, który w dodatku mam objeżdżony niemal do znudzenia o różnych porach dnia i roku. Jeżeli macie ochotę zerknąć na więcej detali z tego odcinka, to zapraszam do relacji, do których linki możecie znaleźć w opisie do filmu. Przed Garz jadę już ewidentnie na rezerwie, ale nad horyzontem po zachodniej stronie chmury, jak na zamówienie, robią miejsce dla zachodzącego słońca i powstaje taki oto spektakl świetlny, którego nie sposób nie sfilmować. Za Garz będzie już zapadał zmierzch. Jeszcze tylko został podjazd za Mescherin, jeszcze tylko zostało kilka górek przed Rosówkiem, przed Kołbaskowem. W sumie wyszło 320 km. Do centrum Szczecina dojechałem niemalże punkt 23, więc najdłuższy rowerowy dzień 2025 roku trwał 21 godzin. Poszło chyba całkiem dobrze. Oczywiście kilka wniosków do przemyślenia na później będzie, ale ogólnie nie było źle. Może pewne etapy tej eskapady nie były szczególnie porywające. W sumie może można by to jakoś poprawić. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać proszę w komentarzach, a jeżeli spodobała wam się ta relacja, to również dajcie znać YouTube'owi łapką w górę, żeby było ok. A ja już muszę się pożegnać teraz, ale tymczasowo
bo do następnego razu. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.